Witam o poranku. Jak podzielona jest warszawska giełda? To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zachęcam, zapraszam i zaczynamy. Jak podzielona jest warszawska giełda? Dzisiejszy wpis jest poświęcony przede wszystkim sytuacji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ moim zdaniem zaczyna być ona bardzo ciekawa z powodu wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich dniach, ale chciałem zacząć od tego, jak zachowuje się indeks WIG20, który zaczyna sygnalizować ochotę na powrót do tendencji wzrostowej. Po tym, jak od końcówki stycznia jesteśmy w korekcie spadkowej impulsu wzrostowego, który od października zagościł na warszawskim parkiecie. Dlatego też teraz indeks WIG20, który balansuje na poziomie 1800 punktów, musi wkrótce podjąć decyzję, w którą stronę ruszyć, a jak widzimy, te poziomy, które są teraz, na których teraz się znajdujemy, są także wzmacniane przez inne wskazania analizy technicznej. Można się z analizą techniczną zgadzać bądź też nie, ale dla bardzo dużej części uczestników rynku ma ona znaczenie i warto mieć świadomość i być gotowym na wygenerowanie potencjalnych sygnałów, które mogą być dla wielu naprawdę wartościowymi wskazaniami, które będą angażowały ich kapitały. Naprawdę w posługiwaniu się analizą techniczną moim zdaniem nie chodzi o to, żeby generować na jej podstawie sygnały do kupowania albo sprzedawania, ale do tego, żeby wiedzieć, jak myśli zdecydowana większość uczestników rynku, która posługuje się analizą wykresów. Pierwszy wykres to jest indeks WIG20, który w okolicach 1800 punktów się konsoliduje i będzie musiał wkrótce podjąć decyzję. Albo przebija ten poziom, albo nawrót będzie do tendencji spadkowej. No i rynek naprawdę będzie musiał się określić, w którą stronę naprawdę chce się pozycjonować na początku drugiego kwartału tego roku. Zdecydowanie lepiej jest na średnich spółkach, gdzie głębokość korekty była niewielka, a szczyty były ustanowione w marcu, na początku poprzedniego miesiąca. Dlatego też widać, że kapitał, jeżeli jakiś segment rynkowy wybiera, to na chwilę obecną jest to bardziej segment średnich spółek niż tych dużych, ponieważ widać, że głębokość potencjalnej korekty jest naprawdę niewielka, a to naprawdę zachęca do tego, żeby wkrótce średnie spółki na warszawskiej giełdzie przeżyły swój następny etap renesansu i żebyśmy się wspinali na nowe maksima wszechczasów, na nowe maksima tendencji wzrostowej w kierunku maksimów wszechczasów. Warto być tego świadomym. Natomiast najlepiej widać tendencję, która teraz jest dominująca w segmencie małych i średnich spółek, właśnie na małych spółkach. Indeks SWIG80 w ostatnich dniach, w ostatnich godzinach pokonał swoje marcowe maksima i jesteśmy na nowych tegorocznych maksimach. Jesteśmy wyraźnie w tendencji wzrostowej i jesteśmy na poziomach najwyższych od stycznia 2022 roku, więc tendencja wzrostowa jest ewidentna. Spółki małe zaczynają zachowywać się w sposób imponujący. Tendencja wzrostowa od samego początku października wynosi już 30%, ten wzrost wynosi 30% od swoich dołków i jesteśmy na dobrej drodze, żeby przetestować maksima, które były w 2021 roku ustanowione, z dużą szansą na ich pokonanie. Tendencja wzrostowa jest ewidentna, moim zdaniem jest powiązana z tym, jak rynek myśli, co się wydarzy w sferze realnej, ponieważ korelacja z zachowaniem światowych rynków plus z zachowaniem ceny gazu plus z zachowaniem wskaźników PMI jest tutaj ewidentna i bardzo dobrze widoczna. Dlatego też te wzrosty, które imponują
zachęcają, żeby jeszcze w tym kwartale przetestować maksima, które były w 2021 roku utworzone, z dużą szansą na to, że będziemy je pokonywać. Więc warszawska giełda jest podzielona. Widać ewidentnie, jak na dłoni, że kupowane są teraz przede wszystkim małe spółki, średnie spółki także pokazują swoją siłę, a najsłabiej zachowują się indeks giełdowy WIG20, gdzie dominującą rolę odgrywają inwestorzy zagraniczni i to dopiero globalne nastawienie na ryzyko powinno doprowadzić do polepszenia nastrojów. Na chwilę obecną widać tutaj zdecydowanie, że kapitał krajowy koncentruje się na tych mniejszych i średnich spółkach z warszawskiego parkietu. To jest dobra wiadomość, jeżeli chodzi o kontynuację tendencji wzrostowej. Dlatego jeżeli euro-dolar faktycznie będzie rósł, a w perspektywie następnych kwartałów mamy obniżki stóp procentowych, to też jednym z głównych beneficjentów powinny być te mniejsze i średnie spółki. Dlatego moim zdaniem te podzielenie warszawskiej giełdy, które teraz na naszych oczach obserwuję, będzie kontynuowane, a możemy być świadkami nawet o jeszcze większej rozbieżności w sile tendencji wzrostowej między średnimi, małymi spółkami, a tymi największymi z indeksu WIG20. Warto zwrócić uwagę, że inne polskie aktywa są bardzo spokojne. Na polskich obligacjach już praktycznie miesiąc będzie, jak niewiele się dzieje. Czekamy oczywiście na decyzję Rady Polityki Pieniężnej w sprawie stóp procentowych, ale prawdopodobnie tutaj się nic nie zmieni. Natomiast siłę krajowych aktywów obrazuje moim zdaniem zachowanie euro-złotego. Natomiast do czasu pokonania ostatnich wsparć, czyli rejonu 4,66, ci, którzy liczą na jakieś osłabienie złotego, wciąż mają nadzieję na wzrostowy ruch w kierunku oporów, a pierwsze opory są zlokalizowane w okolicach 4,70. Kiedy przejdziemy teraz do rynków zagranicznych, to koncentrujmy się dzisiaj na danych makroekonomicznych o inflacji producenckiej w strefie euro z powodu tego, że jest ona bardzo uzależniona od ceny gazu. Cena gazu w lutym kontynuowała tendencję spadkową, dlatego też powinniśmy być świadkami spadku tempa inflacji producenckiej i zobaczymy faktycznie, jaka ona jest. Jeżeli dane będą lepsze niż zakładały prognozy, nastąpi nawrót nadziei na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. A dla Stanów Zjednoczonych dane o zamówieniach fabrycznych będą tymi, na których będziemy skupiać swoją uwagę o godzinie 16. Euro-dolar próbuje tendencji wzrostowej. Nie widać nastawienia na spadki po tych ostatnich wydarzeniach związanych z ograniczeniem produkcji przez OPEC. Rynek nie boi się, co jest najważniejsze, podwyżek stóp procentowych. Nie boi się, że ta decyzja zwiększy presję inflacyjną i że stopy procentowe będą spadać. Jak zachowują się przyszłe oczekiwania co do stóp procentowych, najlepiej obrazuje ten wykres, na którym widzimy, że w perspektywie następnych spotkań, wygasania następnych instrumentów pochodnych na euro i WIBOR i na stawki dla Stanów Zjednoczonych widzimy coraz mniejszą atrakcyjność amerykańskiego dolara i moim zdaniem to jest główny powód, dlaczego inwestorzy teraz kupują euro, a sprzedają amerykańskiego dolara. Atrakcyjność amerykańskiego dolara po prostu spada. Widzimy, że dla części inwestorów już pod koniec tego miesiąca realne stopy procentowe dla Stanów Zjednoczonych mają być dodatnie, a dla strefy euro w okolicach przełomu trzeciego i czwartego kwartału. Natomiast amerykańskie obligacje wczoraj, spadając w rejon 3,40, a przede wszystkim poniżej średniej 200-stacyjnej na wykresie dziennym, naprawdę dają nam sygnał, że rynek nie obawia się, że te decyzje OPEC doprowadzą do zwiększenia presji inflacyjnej. To jest bardzo ciekawa zależność. Przyszłe stopy, implikowana stopa procentowa, jak widzimy, dla Stanów Zjednoczonych i dla strefy euro praktycznie się nie zmieniły. Czyli następny mamy dowód na to, że rynek zupełnie ignoruje informacje płynące z OPEC, a dzisiaj w nocy decyzję w sprawie stóp procentowych podejmowała Australia i tutaj nic
się nie zmieniło, chociaż reakcja australijskiej waluty jest optymistyczna na chwilę obecną i jeżeli uda się wrócić na tą średnią 200-sesyjną, jeszcze raz przypomnę, ona ma bardzo duże znaczenie dla inwestorów, to optymizm powinien być widoczny na wszystkich parach powiązanych z australijską walutą. Obserwujemy także optymizm na giełdzie papierów wartościowych na Wall Street, ponieważ ta wczorajsza sesja nie doprowadziła do spadku poniżej poziomu 4100 punktów i rynek zachowuje się tak, jakby miał wkrótce ochotę zaatakować opór 4200 punktów, który wyznaczają tegoroczne maksima. Jeżeli do tego dojdzie, to będzie to sygnał, że mamy do czynienia naprawdę z dużym optymizmem na giełdzie papierów wartościowych, a początek drugiego kwartału jest wykorzystywany do akumulacji akcji, prawdopodobnie w oczekiwaniu na to, że przyszłe kwartały, które przyniosą obniżki stóp procentowych, zwiększą atrakcyjność i wyceny spółek na Wall Street. Jeszcze lepiej wygląda sytuacja w Europie. Tutaj indeks DAX, wychodząc nad poziom 15 700 punktów, otworzył sobie już przestrzeń do ataku na maksima wszechczasów i surowce, które konsolidują się w formacjach przypominających trójkąt i moim zdaniem to, że cena na przykład złota nie chciała spadać, naprawdę zachęca także tutaj, żeby obserwować wkrótce ataki na maksima z dużymi szansami, że złoto przejdzie poziom $2000, cena srebra pokona swoje maksima i ostatecznie dwuletnią linię trendu spadkowego. Natomiast cena miedzi, która także się tutaj konsoliduje, moim zdaniem ma punkt odniesienia w rejonie $9000, a ropa naftowa, o której już mówiliśmy, utrzymując się w okolicach $80, potwierdza, że popyt na ryzyko ma ochotę cały czas tutaj atakować, ma ochotę wydźwigać cenę jak najwyżej i teraz powinniśmy obserwować, czy opory w rejonie $81-82 są przebijane. Jeżeli $82 zostanie pokonane, to w takiej sytuacji odwrócenie tendencji na wzrostowy będzie sygnalizowało zwiększenie, bardzo radykalne szanse na atak na psychologiczny poziom $100. I na koniec Bitcoin, ponieważ mamy następny poziom zatrzymania, konsolidacji. Bitcoin nie ma siły ani pokonać wsparcia, ani pokonać swoich oporów. Po prostu pozostaje czekać na to, co się dalej wydarzy, ale wzrost globalnej presji na ryzyko moim zdaniem zwiększa prawdopodobieństwo, że następny impuls będzie wzrostowy niż spadkowy i nastawiam się na to właśnie, że tak będzie. Zobaczymy, gdzie będą ukształtowane każde kolejne dołki tendencji spadkowych. Na chwilę obecną moim zdaniem sytuacja techniczna i obraz, który się kształtuje na wykresach, faworyzuje scenariusze prowzrostowe. Jestem ciekawy, co się tutaj także wydarzy, chociaż jestem zdecydowanie nastawiony na wzrosty tej najbardziej popularnej kryptowaluty. Jak podzielona jest warszawska giełda? Będziemy śledzić to, czy ta rozbieżność między średnimi, małymi a dużymi spółkami będzie narastała i czy popyt na ryzyko w skali globalnej będzie znowu nas atakował. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zachęcam tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej. Proszę wysłać wiadomość, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, różnego rodzaju inne wydarzenia rynkowe, których teraz bardzo trudno jest przewidzieć. Pozdrawiam, życzę stopy zwrotu i do zobaczenia i usłyszenia dzisiaj po południu.